No dzień dobry. No słuchajcie, jestem przy takiej pięknej roślinie jak borówka. Przypadkiem wybrana roślina, a może nie tak do końca, bo jest po prostu ładna. Ja przy niej to taki mały potworek. I to będzie tematem właśnie dzisiejszego odcinka. Żeby te rośliny nie były potworki, tylko żeby były tak ładne jak ta boróweczka. Piękne przyrosty. Po pół metra. Niektóre po metrze, a niektóre jeszcze nawet i dłuższe. Tak. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że została dobrze dobrana gleba do ich sadzenia. Czyli nie posadziłem ich gdzieś z drugiej strony rancza, gdzieś na górce, gdzieś w rowie, gdzieś na glinie, tylko posadziłem je właśnie tutaj. Tak, panie operatorze. Tu je posadziłem. Warstwa humusu i to takiego, który przypomina nam torf. Pod spodem warstwa czarnego piasku ze starszym tym torfem. Ziemia pulchna, żyzna, nie klei się do ręki. Nie jest martwa, biologicznie czynna. I teraz tak, każda roślinka ma swoje wymagania. Boróweczka lubi ziemię do borówek, jak kupujemy. Jeżeli kupimy torf kwaśny, to jest jeszcze niegotowa ziemia. Tak, tam nie ma żadnych minerałów, żadnego pokarmu. Jest tylko torf kwaśny, który ma zakwaszać. Ok, będzie rosło, ale musimy taką ziemię wynawozić. Czyli jak już kupujemy, to kupmy ziemię do rododendronów. Jak kupimy ziemię kwaśną, czyli torf kwaśny, to musimy do tego torfu dodać jeszcze nawozy, żeby ta ziemia była w jakiś sposób czynna. Jak sadzimy iglaki, to nie sadzimy ich w sam torf. Nie kopiemy dołów, nie wysypujemy tam tylko tej super ziemi. Iglaki to rośliny bardzo mało wymagające. Wręcz powiedziałbym, że powinny rosnąć prawie w piachu. Tak, w glebie jałowej. Tylko na wierzchu, jako ściółka, powinno być trochę próchnicy. A my często kupujemy torf kwaśny, kopiemy doły i sadzimy te rośliny w tych dołach. Jak jest jeszcze obok glina, to robią się baseny i te iglaki po prostu się topią. A jak nie ma tej gliny, to ten iglaczek, jak mu damy dużo nawozu, czyli do tego torfu dodamy jeszcze składników pokarmowych, to jest mu tak dobrze w tej dziurze, że korzeniami nie chce wyjść dalej. Ani Boże mój. Tylko rośnie, trzyma się korzeniem w tym dobrym. I wtedy mało wiele susza, już przestaje rosnąć, bo ma króciutkie te korzenie. Ile tam może być wody w tym małym dołku? Tak? Musimy go sprowokować do tego, żeby jego korzenie rosły po 2-3 metry od krzewu, a sprowokować go możemy, zasypując go w większości tą ziemią, którą tam napotkaliśmy. Możemy użyźnić, możemy dodać kompostu, możemy dodać tego torfu kwaśnego, tak, jeżeli wiemy, że takie ma wymagania, ale nie róbmy mu samej tej super dobrej ziemi. Borówka nam zwykłej ziemi nie urośnie, czyli musimy jej wykopać, czy rododendron, taki dół, taki lej szeroki, żeby tego podłoża starczyło, bo one w zwykłej ziemi nie urosną. I to możecie znaleźć w każdym podręczniku, jakie te wymagania są. Jeżeli sadzimy kwiaty, które też wymagają gleby żyznej, próchnicznej, kompostowej, no to dodajemy do tej gleby. Po prostu rozsypujemy na całej powierzchni jakiś kompost lub taką ziemię z worka do kwiatów i sadzimy te roślinki, ale w mieszance z tą ziemią, która jest. Czyli zmierzam do tego, żeby wam powiedzieć, że każda ziemia ma swoje przeznaczenie i tylko jest niewiele roślin, które potrzebują tylko i wyłącznie tej ziemi z worków. 99% roślin potrzebuje dodatek tej ziemi do ziemi, która znajduje się w danym rejonie, w którym będziemy sadzić. Czyli mieszamy jedno podłoże z drugim, użyźniając je po prostu,
a nie zastępując, bo zastąpić zupełnie się nie da. Sami wiecie, że rododendron najlepiej posadzony w warunkach zasadowych, na glinie, na jakiejś ziemi pszenno-buraczanej, no po 3 latach go musimy znowu przesadzić, wykopać, wyjąć, bo on wyjdzie z całą tą bryłką, znowu mu zrobić większy lej, żeby dalej pięknie rósł. Także każda ziemia ma swoje przeznaczenie. Jak uprawiacie kwiatki w doniczkach, to jesteście skazani na tą gotową ziemię. Jeżeli uprawiacie kwiatki w ogródku, to mieszamy, dodajemy, użyźniamy. Jak sadzimy borówki, jak sadzimy rododendron, musimy zrobić takie podłoże, jak one wymagają. Czyli jak nie mamy naturalnego, to musimy tak duży dół wykopać, tak dużo tej ziemi specjalnej do rododendronów czy do borówki wsypać, żeby jemu na 2-3 lata wystarczyło. Także to pokrótce o tym, może zimą będzie więcej czasu, jeszcze opowiem więcej. Do zobaczenia.